to lecimy szybko. To jest dom Murti, w którym mieszka babcia. Oczywiście nie patrzę na te pęknięcia, bo pęknięcia są spowodowane trzęsieniami ziemi. Ale pył, to ziemia to jest pył. Chcę się oddalić jak najdalej się oddalić, masło maślane, żeby wam pokazać, nie? Zobaczcie. Tutaj widzicie taki dom. Ta część i część garażowa, tak? Tutaj jest część garażowa na skutery. Na skutery można sobie komarków jest mało. Jest poniżej poziomu drogi, czyli cały kurz jest, wchodzi do domu. Okna są małe, żeby nie było za dużo światła. Przeważnie otwiera się drzwi na oścież z jednej i z drugiej strony domu, żeby był przewiew domu. Tutaj mamy takie kolumny ozdobne, no to jest takie już wiecie, trochę tak, żeby było, nie każdy, to jest takie może nie średnio zamożne, ale takie już, ktoś ma troszkę więcej pieniążków, to sobie można sobie zrobić takie jak tutaj mają sąsiedzi, nikt nie musi sobie takich tam, no ale jak ktoś miał kaprys i go stać było, to można, nie? Dobra, wchodzimy sobie do domu, tutaj są płytki. Tu są płytki, na których przeważnie zostawiamy. I teraz macie płytki na słońcu. Parzą. Płytki obok. Płytka jest zimna. Oczywiście płytki są, wszystko jest w koło, wchodzimy i też są płytki. Płytki i siedzi babinka. Jesteśmy u babci. To wam pokażę babcię. Żeby była pamiątka. No później i tutaj wchodzimy do domu, bo tutaj się przyjmuje gości. Pokój jest duży. Ma jakieś 7 metrów na 5. Sam tutaj ten przedsionek, nie? 7 na 5 metrów. Wysoki żelandorę. Domy są wysokie, bo jest gorąco, dlatego domy robi się wysokie. Ma gdzieś 4 metry wysokie. Sufit 4,5 metra może nawet. Nie no, 4 metry myślę, że jest wysoki. Typowe meble, płytki oczywiście. Płytki są zimne. Typowe meble. Jak kogo stać, tak sobie robi oczywiście. Tutaj jest taki stół, krzesła, jak na jakieś takie bardziej jakieś przyjęcie, takie wiesz, jakby rządowcy przyjechali, a normalnie przyjmuje się gości na matach. Goście siedzą sobie na matach. No, babcia sobie siedzi wygodnie. Tutaj się spędza, to jest pokój dzienny, w którym spędza się czas. Patrzcie, telewizor. Tutaj się spędza czas. Tutaj nie będziemy babci zaglądali, są bliźniacze. Tutaj jest wyjście na drugą stronę i pokój. Can I go there? Yeah? Jest okay. Babcia mówi, że jest mecz. Następne są płytki. Tutaj sobie na przykład można spać. To jest jeden z pokoi, tak? Jeden z pokoi, w którym można sobie skorzystać. Można sobie zrobić biuro, szafa elegancka. Taki chłodny pokój z tyłu domu, tak? To jest chłodny pokój z tyłu domu. Ryż się suszy, już mówiłem wam wcześniej, na co ryż się suszy. Tu jest bardzo przyjemnie. Tam jest otwarte i tu jest otwarte. Tu jest wyjście na zewnątrz. I teraz powietrze przechodząc tam, krąży w domu i przechodzi tutaj już takie, jakby wam powiedzieć, schłodzone od tych płytek. Wszędzie są płytki. No i wychodzimy na zewnątrz. Oczywiście suszą się, orzeszki się suszą. Baniak na wodę myślę, że wystarczający, tak? Ma 5000 litrów. 5000 litrów, porządny baniak, tak ma być. Ja lubię porządną robotę. Jak mam kupić baniak 200-litrowy i się męczyć, nie mieć wody, to wolę 5000 litrów. Tam wyjście na ogród. O! Zwierzęta gospodarskie. Co najważniejsze, jest parę much, ale nie ma tyle much co u nas. Nie wiem, nie ma komarów, nie ma much. Tutaj już wam mówiłem o tym diabelskim miejscu. No i tutaj tak jak każdy przy domu ma taki zagonik. Teraz widzę, że ta fasola, ten long bean dojrzewa. Niedługo będą zbiory tej fasoli. Oni często używają
Ja mówię na to akacja, to są kokosy sąsiada. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jesteśmy z powrotem, tutaj taki kantorek. Widzicie, to wcale nie jest takie, wcale takie małe mieszkanie. Zobaczcie, jak to jest wielki pokój. Taka sama jest tutaj długość, jak pokazywałam wam tego salonu. Jak ten salon. A, tutaj mają taki storek. Widzicie? A, katsan. Katsan for special guest. No i tutaj macie następny taki kantorek z oknami. Tutaj akurat widzicie, można by było sobie zrobić elegancką, ciemno jest. Elegancki taki duży pokój, wysoki. Zobaczcie, taki duży pokój, wysoki jest, elegancki. Można by było sobie zrobić następną sypialnię, jakieś biuro. Kto co tam sobie by uważał, mógłby przeznaczyć tutaj to miejsce. Z wielkością jest tak jak ten pokój, co wam pokazywałem tam. Ciocia, babcia sobie siedzą, sobie oglądają. Say hello. Babcia nie chce powiedzieć hello. Jesteśmy dalej. Korytarz prowadzący do kuchni. Duży pokój od frontu. Duży pokój od frontu. Zobaczcie, jakie wielkie wyro. Jedno, drugie. To jest gościnny. Pokój gościnny. Tak samo wysoki jak inne. Pokój duży pokój. To jest pokój przeznaczony dla gości, bo często i gęsto gości tutaj się miewa. Stare, zabytkowe radio. Także bardzo pasujące do tej komody. Też widzicie, też jest komoda, tam jest lusterko, nie? Można się przejrzeć, zobaczcie, to jest pule. Tutaj jest Murti, ale z kim Murti tam jest? Z kuzynem, to jest kuzyn Murti. Tak, to jest kuzyn Murti. A Murti to jest właścicielka tego domu. To ona wybudowała ten dom, a babcia sobie mieszka. Ona mieszka w Czekarcie. No. Szafy ten sam krój, co tam nie będziemy zaglądali, grzebali ludziom po szafach. I zobaczcie, widzicie te brudne ściany. Jak można mieszkać w takich brudnych ścianach? Tą ścianę możesz malować raz w miesiącu. I zobaczcie tutaj na zewnątrz. Tutaj mieszkają też starsi ludzie, czyli jak chodzą, to się podpierają rękoma, a ręce są zazwyczaj brudne, zakurzone. Nikt nie zwraca na to uwagi. Jakbyś to chciał malować, to możesz to malować co miesiąc i stale będziesz miał brudne. I tymczasem weszliśmy do kuchni. Kuchnie, tak jak u nas, takie kuchnie się... mówi się na to, że to są kuchnie. Tutaj już zobaczcie, już nie ma takiego właściwego dachu. Jest oczywiście internet, bo państwo za darmo dawało internet, żeby tylko ludzie sobie domki pobudowali. Tutaj widzicie kuchnię. To u nas to się nazywa kuchnia letnia. Jeżeli ktoś tam na wsi mieszka, to ma kuchnię letnią. Tutaj już jest tylko beton wodoodporny. Wodoodporny beton, podstawowe takie pierdoły. Nikt się tam nie bawił, tak jak u nas w zaprawki. Poza tym zaprawki tutaj kiszonki można robić, ale to na krótką metę. Można robić w occie, można robić, ale to też na krótką metę. Jest po prostu za gorąco, a zresztą lepiej zjeść świeżego. To, co mają z kiszonek, to wam już pokazywałem kiedyś. Tempę. Tutaj wyszliśmy drzwiami na zewnątrz. Drzwi na zewnątrz. Śmiało. 2 samochody, 2 skutery mogą się tutaj zmieścić. Ławeczka oczywiście jak przed każdym domem. Tu jest ławka, tam jest ławka. Przypomina mi się w Dziębowie u mojej babci przed domem zawsze była ławka. Dawno tam nie byłem, nie wiem czy tam dalej jest ta ławka. Mój wuja Tadek, napisz, czy tam jest ławka u babci. Czy macie ławkę przed domem? To tak na marginesie. Szafki. Kuchenka pojedyncza na gaz. Tutaj jak tylko mieszkają 2 osoby, ciocia z babcią, starsze osoby nie potrzebują dużo więcej, a poza tym powiem wam, że na gazie gotują rzadko. Oczywiście ryżowar,
ryżowar. Tutaj to jest jeszcze wyższe, to jest jakoś 5 metrów. 5 metrów wysokości. I tutaj, no to już pomijmy te szafki z gratami, co są potrzebne do codziennego użytku. Zobaczcie, ile ci ludzie potrzebują do codziennego użytku. Tamto to już na imprezy jest, tak? Ile potrzebują? Parę talerzyków, czajniczek do wody. Tyle jest potrzeba tutaj, żeby żyć. Nie tak jak u nas. Nie wiadomo, co ludzie by chcieli mieć w tych chatach. Tu mamy taki przedsionek w kuchni, gdzie składowany jest ryż. Pamiętajcie, że tutaj ryż jest podstawą żywienia w domu. Jeżeli masz ileś worków ryżu, zależy od ilości rodziny jaka jest. Jeżeli masz odpowiednią ilość worków ryżu, jesteś dobrym gospodarzem. Oczywiście nie każdy ma ryż, ale jeżeli dobrze gospodarujesz i kupujesz sobie ryż, tak, to znaczy, że dobrze gospodarzysz. Babcia ma tego ryżu pełno, także starczy tego ryżu. Podstawa jedzenia tutaj to jest ryż. Dodatki rosną, za chwilę wam pokażę gdzie. Często jak goście przyjeżdżają, parzą sobie herbatę albo wrzątek wlewają tutaj do tych, ale jak jest dużo gości, żeby nie chodzić, po prostu się nie męczyć, zaparzane są termosy. Jeden jest z herbatą, jeden jest z kawą, jeden jest z herbatą bez. Znaczy kawę to parzą osobno, ale jeden jest z wodą, jeden jest z herbatą i jeden jest z wrzątkiem. Tak, jak chcesz zaparzyć kawę, to masz wrzątek, wlewasz sobie, wsypujesz kawę, zalewasz wrzątkiem. Proste. Proste do suszenia ryżu. Tak jak już wam tam pokazywałem. No i oczywiście moja ulubiona kuchnia. Moja ulubiona kuchnia. Tu mamy drzwi wejściowe, tylko nie wiem jak się je otwiera, a nie chciałbym tutaj takim skoblem, na takim skoblu widzicie, tu jest jeszcze tył domu. Tu jest tył domu, gdzie trzyma się wszelkie te ławeczka jest, żeby tutaj sobie można też pogadać z sąsiadami, którzy mieszkają troszeczkę dalej. Ta pani, co miała takie piękne kwiaty, co wam pokazywałem, to jest spora sucha, to trochę gorzej, ale nie o tym. I tutaj trochę wpuścimy światła i tutaj macie podstawowe otwory wylotowe. Nie ma żadnych zrobione tego, nie ma podmurówki pod dach. Nie ma podmurówki pod dach, cały dym, który unosi się tutaj z tego paleniska, po prostu wylatuje górą. Jakbym sobie tutaj zrobił jeszcze takie haki, bym sobie puścił, jakbym gotował, to bym sobie powiesił jakieś ryby czy coś na tych i one by samoistnie się uwędziły, podwędziły i na pewno by były pyszne do zjedzenia. Oczywiście chodzę na bosaka, tutaj nie trzeba chodzić na bosaka, ja tylko chodzę na bosaka, bo mi się nie chciało już tych zakładać tych buciorów. Co mamy w takiej kuchni? Kran. Kran oczywiście z wodą, jest tutaj, są garnki, jest palenisko, drewno mamy na zewnątrz przygotowane. Tutaj mamy pienioszek taki, to jest kamień. Ten kamień, o jaki jeszcze ciepłe. Coś tutaj babcia gotuje. Ciocia gotuje raczej. No i te takie mamy kamień do różnego typu prac. Możemy różnego rodzaju, wiecie, tam coś przerąbać, łeb odrąbać czy coś, to oni do tego używają. U nas się używa pieńków drewnianych, a tutaj mają takie kamienne słupki, można powiedzieć. No tutaj takie coś, żeby postawić. Kijol do ubijania ryżu. Kijol do ubijania ryżu, nie? To wam dużo mówi. No. Także widzicie, takie pierwszej potrzeby. Taka kuchnia. Tak jak się czujesz jak na wakacjach. Dobra, ja postaram się to zamknąć i wracam do was. Tu już byliśmy. Kuchnia. No i tutaj wiecie, takie grube roboty można śmiało robić. Pozmywa się, tutaj się zmyje. To jest bardzo czyściutko. To co tutaj widzicie, to jest bardzo czysta kuchnia. Może dlatego, że tylko dwie starsze osoby nie potrzebują aż tyle jak rodzina. Wiadomo, jak będzie rodzina wielodzietna, to będzie wiele więcej potrzeba różnego rodzaju rzeczy. Ja wam tylko mówię ogólnie o zarysie, jak wyglądają tutaj domy. I tutaj mamy wyjście na ogród, tam już widzieliśmy ten baniak, tu mamy łazienkę.
Tutaj mamy łazienkę już na styl europejski. Znaczy w sensie europejski. Mamy toaletę europejską. Jak przyjedzie białas taki jak ja, to może sobie użyć. Jest nieużywana, bo białas tutaj rzadko przyjeżdża i jest nieużywana. Trzeba było wszystko elegancko sobie posprzątać. Prawdopodobnie wszystko działa, albo uszczelki już są sparciałe, bo nikt tego nie używa, ale jak dla mnie to jest podstawa, bo ja nie umiem wcelować w te insze. Zaraz wam pokażę. No, to tak łazienka normalna. Ma prysznic, kibelek, prysznic. Cyk, cyk, zrobione. Idziemy do drugiej. Widzicie, możemy do łazienki dostać się. Nie zawsze łazienka jest na zewnątrz. Akurat tutaj jest łazienka na zewnątrz, nie? Przeważnie są łazienki w domu, ale taki był projekt widocznie, żeby dobudować wolno stojącą łazienkę, żeby wyjść z ogrodu, do toalety, opłukać się. No i tutaj wielkość jest taka sama, tylko sedes jest inny. Sedes jest inny. Widzicie, taki sedes jest inny, tam jest woda i to jest typowa, żeby się umyć, opłukać, umyć i tak wygląda typowa, może nie typowa, ale już trochę unowocześniona, dajmy na to, toaleta, bo nie wiem, czy widzieliście, ale u mnie w sklepiku jest jaszczurki, oczywiście jaszczurki biegające. Tutaj widzę, że sobie zrobiły kącik do zmywania. Kącik do zmywania, woda wyprowadzona elegancko, zmyje. Cyk, na ogród. Tutaj roślinka walczy o przetrwanie. Prawdopodobnie zostawiono tą roślinkę tylko dlatego, że będzie z niej jakaś korzyść. No i tak jak wam mówiłem, orzeszki są wszędzie. Tutaj susz się robi. To są te od orzeszków, ten susz, ta góra od orzeszków. To wszystko to jest jedzonko tutaj. Jedzonko dla tych. Czyli jedzenie mają tutaj. Jedzenie mają tutaj. Zawsze sobie coś tam gdzieś znajdą. I do tego garść ryżu. Ugotowana garść ryżu. Do tego jakaś kurka, kawałek kłezy. Czy jakieś inne warzywka. O, banany sobie, zobaczcie, rosną. Można sobie zrobić tam sałatkę bananową. Z banana. Z kwiatu banana. Widzicie, to jest kwiat banana. Można sobie zrobić niezłą sałatkę z tym mlekiem kokosowym. Ojejku. Kwiat bananowca ugotowany w mleku kokosowym z odrobiną chili, słodko-kwaśno, słodko-kwaśno z trawą cytrynową. Lubię tą sałatkę. No i tam już wam mówiłem, zaczarowane miejsce, o którym złe moce tam mieszkają i nikt nie chce mi o tym nic powiedzieć. Jak ktoś nie wie, to mam całe odcinki, tam rosną specjalne takie kwiaty. Może nie specjalne kwiaty, ale takie inne kwiaty, gdzie rzadko się spotyka. Możecie poszukać w innych odcinkach. Na pewno tam w serii Wyjazd poza Dżakartę, tam znajdziecie te odcinki o tych kwiatach i o tym miejscu trochę więcej coś tam powiedział. No i tak wygląda okolica. Pora sucha, liści mniej, liście żółte. Kasawa, podstawa, obok orzeszków, ryżu. Kasawa jest podstawą żywienia tutaj. Także co to jest kasawa? Też jest odcinek na temat kasawy, co się robi z kasawą. Też jest odcinek na temat, co można zrobić z kasawą. Także wróćcie sobie do innych odcinków i poszukajcie. Pozdrawiam was serdecznie. Tymczasem wracamy do babci. No właśnie najechali się goście, a ja wam opowiem jeszcze jak wychodzi to cenowo. Jak wychodzi to cenowo? Przyszliśmy tutaj, żeby było trochę spokoju. Cała twarz jest, nie? Cały czas jesteś czerwony, bo jest utop. Także powiem wam cenowo 1/3 mniej wychodzi tutaj budowa. Nie ma centralnego ogrzewania, tak? Nie ma ogrzewania centralnego. Pustak jest. Przeważnie teraz widzę, że są suporeksy, ale są 24 ściany główne i 12 ściany
ściany działowe. Zgadnijcie, jaka jest cena rocznego podatku. Jak masz taką chatę, jak właśnie wam pokazałem przed chwilą, to zgadnijcie, jaka jest cena podatku. Ile płacą rocznie za tą działkę, bo to nie jest własność prywatna, to jest państwowe. Za tą działkę ile płacą? Za tą działkę, to znaczy, na której stoi dom. Zgadnij. No. Nie. 6 zł. 6 polskich, na polskie przeliczając 6 zł. Roczna opłata tutaj za ten dom. To jest na cały rok. Za ziemię, nie wiem dokładnie ile hektarową, ale już jest troszkę wyższa opłata za ziemię, ale to jakieś $7 rocznie. Nie wiem, czy to może nie za hektar, ale jakieś $7 rocznie, a $70 płaci się podatku, jeżeli jeździ się samochodem. Podatek drogowy to jest $70. Także przeliczcie sobie na Polskę. Oś się zaczął jakiś rwetes na wsi. Dobra, tyle na temat tego. Tyle na temat tego. Jakbyście chcieli jakieś szczegóły, to możecie pytać, a jak się dowiem, to wam oczywiście odpowiem. Pozdrawiam was serdecznie, dajcie lajka, suba jak się komuś podoba. Widzę, że na wsi się ruch zrobił, bo jest ten event, także pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.